Kęty. Niewielkie miasteczko w południowej Polsce. Z miejscowym kościołem związany jest niezwykły obiekt. Kapa liturgiczna uszyta z tkaniny tureckiej. Skąd się wzięła? Jak znalazła się w Kętach? I dlaczego wykonano ją z orientalnego materiału? Ta historia ma dwóch wielkich bohaterów. Pierwszym jest święty Jan Kanty. Urodził się właśnie w Kętach w 1390 roku. Późniejszy święty związał swe życie głównie z Krakowem, gdzie uczył się na Akademii Krakowskiej, a następnie został profesorem teologii. Dziełem jego życia było kopiowanie rękopisów. Przepisał kilkanaście tysięcy stron. Znany był z wielkiego miłosierdzia i działalności na rzecz potrzebujących. Jego sposób życia oraz świadectwa cudów sprawiły, że w XVIII wieku został uznany świętym. Drugim bohaterem tej historii jest król Jan III Sobieski, znany przede wszystkim jako dowódca w bitwie pod Wiedniem, gdzie siły polsko-niemieckie pokonały potężną armię Imperium Osmańskiego. Z postacią Jana Kantego przyszły zwycięzca spod Wiednia spotkał się podczas edukacji w Krakowie. Wśród wskazanych mu jako szczególnie wartych uwagi miejsc kultu był kościół Świętej Anny, gdzie znajdował się grób Jana Kantego. Od tego czasu, przy okazji ważnych wydarzeń, Sobieski zwracał się z prośbą o wstawiennictwo wielkiego duchownego jeszcze wiele razy. Kiedy Jan III Sobieski ruszył pod Wiedeń i przybył do Krakowa, zawitał także do kościoła Świętej Anny, modlił się przy grobie świętego Jana Kantego, odwiedził budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Akademii Krakowskiej Collegium Maius. Ta wizyta była jednym z takich elementów przygotowania duchowego do wojny z Turkami. Z kolei, kiedy król wrócił w triumfie spod Wiednia do Krakowa, odwiedził ponownie te same świątynie, w wielu z nich składając dary wotywne w postaci przedmiotów zdobytych w czasie bitwy. Wydaje się być zupełnie naturalne, że pamiętając o miejscowości, w której urodził się święty Jan Kanty, o swoim pobycie w tej miejscowości w drodze pod Wiedeń, po prostu przesłał, czy polecił przesłać jeden z kuponów, bo tak się to nazywało, kosztownej jedwabnej tkaniny, którą następnie użyto w celu wykonania z niej szaty liturgicznej. Kapa z Kęt jest nie tylko niezwykle cennym obiektem, ale również niezwykle efektownym. Przede wszystkim przez zestawienie różnych materiałów. Wykonana została z weluru ciętego broszowanego. Włoski tkaniny równiutko ułożone tworzyły taki delikatny, aksamitny blask i na tym bordowym tle wyróżniały się srebrne kształty, formy zbliżone do goździków, broszowane, to znaczy wypełnione nitką jedwabną z okrywą srebrną. Całość wykończona była złotymi koronkami, a pod spodem była zielona podszewka z tafty, a więc niezwykle efektowny wyrób. Ta wspaniała kapa przez wieki używana była w liturgii, zwłaszcza wtedy, kiedy kalendarz liturgiczny przewiduje kolor czerwony. Jest on zarezerwowany dla świąt pańskich, jak Niedziela Palmowa lub Wielki Piątek, ale także kiedy wspomina się świętych męczenników. W późniejszym czasie, kiedy ta tkanina uległa pewnemu zużyciu, używano ją najprawdopodobniej jako tło dla ekspozycji, być może relikwii świętego Jana Kantego albo jego wizerunku, obok którego kładziono świece, a plamy z wosku odkryli konserwatorzy w czasie ostatnich prac konserwatorskich. Na pewno ta kapa, wykonana z tak egzotycznej i niezwykłej tkaniny, była odbierana przez mieszkańców Kęt jako coś rzeczywiście szalenie odrębnego od ich kultury. Wiemy z takiego pośredniego źródła, że była używana w czasie procesji i wiemy także, co jest bardzo interesujące, że w pewnym okresie była używana jako płaszcz Heroda w czasie jasełek bożonarodzeniowych. Kiedy chciano pokazać, jak wyglądał ktoś inny, używano wtedy tej kapy. Bardzo nas cieszy, że wystawa może być przyczynkiem do ratowania obiektu, który niszczeje lub jest zapomniany.
Zawsze towarzyszy temu takie nowe spojrzenie, jest to nowa energia dla badania historii obiektu i dla przywrócenia mu jego dawnej świetności. Trwające blisko 3 lata prace konserwatorskie pozwoliły na przywrócenie kapie jej piękna. To niezwykłe dzieło łączy w sobie wielką historię i wielkie postaci świętego Jana Kantego i króla Jana III Sobieskiego. Świadczy też dobitnie o kulturze dawnej Polski, której ważną częścią były wpływy orientalne, oddające złożoną historię bliskiego sąsiedztwa dwóch krajów – Rzeczpospolitej Obojga Narodów i Imperium Osmańskiego.